Maroko. Kraj pełen kolorów, smaków i najwyższych wydm, jakie w życiu widziałem. Od gór Atlas przez żyzne doliny, aż po bezkresne piaski Sahary. Każdy region tego kraju kryje coś niezwykłego i zaskakującego. Do niezwykłych miejsc zaprasza Sławomir Kuczyński. Maroko to kraj położony w północno-zachodniej Afryce, graniczący między innymi z Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Jego powierzchnia wynosi około 710 tysięcy km². To ponad 2 razy więcej niż powierzchnia Polski. Maroko to także brama do największej na świecie pustyni – Sahary. Można tu podziwiać niesamowite wydmy Erg-Shebi, które osiągają nawet 150 metrów wysokości. Stolicą Maroka jest Rabat, nowoczesne miasto z historią sięgającą XII wieku naszej ery. Co ciekawe, jeszcze 400 lat temu tutejsze okolice służyły jako przystań berberyjskich piratów, co do dziś dodaje miastu nuty awanturniczej morskiej legendy. I choć samo miasto nie jest największe pod względem liczby ludności w tym kraju, to po odzyskaniu niepodległości w 1956 roku stało się oficjalną stolicą tego afrykańskiego państwa. Cały kraj zamieszkuje 37 milionów mieszkańców, tworząc fascynującą mieszankę kultur arabskiej, berberyjskiej i europejskiej. Innym ciekawym miejscem, o którym warto wspomnieć, jest Chefchaouen, znane jako niebieskie miasto, słynące z charakterystycznych błękitnych domów i uliczek. Niebieski kolor ma swoje korzenie w tradycji żydowskiej. Liczna ich grupa zamieszkiwała te rejony aż do początku XX wieku. Kolor miał symbolizować niebo oraz przypominać im o obecności Boga. Z czasem stało się to również skutecznym sposobem na ochłodzenie wnętrz w gorącym klimacie, gdyż kolor niebieski dość dobrze odbija promienie słoneczne. Dziś miasto przyciąga wielu turystów i fotografów, oferując jedyne w swoim rodzaju plenery do zdjęć. Miasto otoczone jest niewielkimi górami. W tej pięknej okolicy powstało kilka ciekawych tras widokowych. Jeżeli więc zatrzymacie się tutaj na dłużej, to warto spróbować swoich sił w pieszych wędrówkach. Zobaczyć z bliska chociażby tutejszy cedrowy las i odkryć kilka niewielkich wiosek ukrytych wśród wzgórz. Podróżując po tym kraju, nie sposób pominąć Marrakeszu, gdzie znajduje się słynny plac Yama El Fna, tętniący życiem dzięki zaklinaczom węży, muzykom i egzotycznym potrawom. Zapach przypraw, dźwięk targujących się handlarzy i widok rzemieślników wykonujących swoje rękodzieła niezmiennie od kilku pokoleń przypominają o bogatej tradycji mieszkańców tego kraju. To wyjątkowe miejsce, w którym można poczuć atmosferę dawnych czasów. Marrakesz, założony w XI wieku przez dynastię Almorawidów, przez wieki pełnił funkcję stolicy imperium i ważnego ośrodka handlu oraz kultury. Miasto znane jest z monumentalnej architektury, takiej jak powstały w XII wieku meczet Kutubia, który stał się symbolem tego miejsca. Marrakesz nazywany jest również Czerwonym Miastem, z uwagi na kolor murów i budynków zbudowanych z czerwonej gliny. Choć większość Marokańczyków miałaby trudność ze wskazaniem Polski na mapie, niemal każdy młody mężczyzna bez wahania powie wam, kim jest Robert Lewandowski. Piłka nożna cieszy się tutaj bowiem ogromną popularnością. Podczas wizyty w Maroku koniecznie spróbujcie chociaż jednego tradycyjnego dania zwanego tagine,
gotowanego w specjalnym stożkowatym naczyniu. Maroko słynie również z produkcji wysokiej jakości oleju arganowego, który wytwarzany jest ręcznie z orzechów drzewa o tej samej nazwie i co ciekawe, rosnącego tylko w tym rejonie Afryki. Warto również zainteresować się lokalnymi przyprawami, takimi jak kmin rzymski czy papryka wędzona. Do dziś wytwarzany jest tutaj również szafran, wysoko ceniona przyprawa pozyskiwana ręcznie z kwiatu krokusa. Choć Maroko kojarzy się przede wszystkim z pustynnymi wydmami i saharyjskim słońcem, kraj ten przecina potężny łańcuch górski zwany Atlas, wyraźnie widoczny nawet z kosmosu. To właśnie tutaj wznosi się Dżabal Tubkal o wysokości 4167 metrów nad poziomem morza. To najwyższy szczyt Maroka i całej Afryki Północnej. Nic dziwnego, że niezwykłą magię tego kraju doceniają również twórcy światowego kina. To właśnie tu powstały niektóre sceny do takich produkcji jak Gladiator, Gra o Tron, Gwiezdnych Wojen czy ostatnio Kleopatry. Jeżeli zdecydujecie się na podróż do Maroka, to pamiętajcie, że ze względu na wysokie temperatury najlepiej unikać podróży w środku lata, czyli w lipcu i sierpniu. Najlepszym okresem na odwiedziny jest wiosna lub jesień. Oczywiście jak wszędzie i tu należy uważać na nieuczciwych taksówkarzy, nachalnych sprzedawców lub oferujących pomoc przypadkowych pseudoprzewodników. Podsumowując, Maroko to niezwykły kraj, w którym naprawdę jest co zwiedzać. Możecie dostać się tutaj tanimi liniami na własną rękę lub szukać ciekawych ofert w biurach podróży. Lot z Polski zajmuje około 4,5 godziny. Na miejscu warto wypożyczyć samochód, ponieważ atrakcje w Maroku dzieli często spory dystans, a sam kraj, jak już wspomniałem, jest naprawdę duży. Poza tym samodzielne podróżowanie autem pozwala odkryć mniej uczęszczane, ale niezwykle malownicze miejsca, do których trudno dotrzeć komunikacją publiczną. Skoro dotarłeś do końca filmu, nie zapomnij zostawić śladu po sobie w postaci łapki w górze, ciekawego komentarza czy subskrypcji, aby nie pominąć kolejnych niezwykłych miejsc na moim kanale. Tymczasem uważajcie na siebie i do usłyszenia.